śmieszny cyrk. A co pan taki smutny? Trzeba się uśmiechać! Dzisiaj wieczorem jest wielkie przedstawienie cyrkowe. Bilet tylko 50 zł. Ej, panie, cyrk to ja mam w domu. Uwaga! Przedstawienie! Nie chcemy was tutaj! O co chodzi? My przecież tylko zapraszamy na przedstawienie. Nie chcemy żadnych przedstawień! Nie chcemy żadnych cyrków! Cyrk bez zwierząt! 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 Dziś w odcinku treser zwierząt cyrkowych ma poważne problemy finansowe. Cyrków ze zwierzętami to coraz mniej. No i bardzo dobrze. O, może i dobrze. Ale proszę pani, ja nie mam z czego żyć. Olga ukrywa przed Mariuszem telefon od tajemniczego rozmówcy. Co, nie odbierasz znowu? Nie, wiesz, to z pracy. A jest już mega późno, więc chyba nie muszę, nie? Pracownicy Lombardu przyjmują niecodzienny zastaw. A co wy myślicie, że ja bym się kumplował z pierwszym, lepszym szkieletem z plastiku? Skąd? Andrzejka, co? Może weźmiemy Gutka, co? Zaraz. Najpierw to ja chcę usłyszeć propozycję. Może wynajęlibyśmy jakieś większe mieszkanie? Ta, może willę w Toskanii. Nie, ja mówię poważnie, coś większego, tak na jakiś czas. Zobacz, tu nawet nie ma gdzie... No, nie ma gdzie spać. Mariusz, ale rozmawialiśmy o tym, że nie stać nas na szastanie pieniędzmi. Ale jakie szastanie? To jest inwestycja. No dobrze, ale na taką inwestycję też trzeba mieć środki. Ja nawet nie zaczęłam regularnie zarabiać. Rozumiem, że już podjęłaś decyzję. Jaką decyzję? No zresztą nieważne. Mariusz, wyluzuj, no. Po prostu na razie musimy się wstrzymać z takimi decyzjami. Julka ma swój pokój. My kupimy jakąś rozkładaną kanapę i będzie okej. Dobra, jak długo ma trwać to na razie? No tyle, ile będzie trzeba. No co? Tak bardzo ci źle tutaj z nami? Można? No, nawet trzeba. Słuchaj, zbieramy się, bo za chwilę musimy wychodzić do szkoły. No chodź. Olga nie chciała poruszać tematu większego mieszkania. Twierdziła, że nas nie stać. Chyba nie chciała się deklarować. Dzień dobry. Dzień dobry. Można? Proszę bardzo, co pana sprowadza? Życie, kochana pani. Tadeusz Lichecki, treser cyrkowy. Dzień dobry. Treser? Taki od zwierząt? No tak, ale znaczy ściślej to były treser. Pozbywam się sprzętu. Ale wie pan, no sprzęty do tresury zwierząt nam raczej nie zejdą. Ale jeszcze ich nie widzieliście, a ja mam tego całą stertę. Na pewno coś się nada. Dobrze, gdzie jest ta sterta? Tutaj, kochany panie, na zdjęciach. Przecież nie miałem tego jak przywieźć. No ale jak się coś państwu spodoba, to myślę, że będzie można podjechać, prawda? Pan pokaże to zdjęcie. Nic nie mówiłam, ale uważałam, że w ogóle nie powinniśmy tego oglądać. Przecież to były sprzęty do męczenia zwierząt. O, proszę spojrzeć. Takich podiów to mam ze 6. A i słoni kiedyś miałem 6. To po małpkach, no to ja. Dzień dobry. A co my tutaj mamy? Dobry. Dzień dobry, Lichecki. Kazimierz, pan tresował słonie. Słonie? No, przede wszystkim, ale nie tylko, bo na przykład te trapezy to mam po małpkach, a te obręcze, pierścienie po tygrysach. Tu jeszcze mam i tu jeszcze. Biedne zwierzęta. Słuchajcie,
A ja pamiętam, jak mnie dziadek pierwszy raz zabrał do cyrku, to tam był taki treser, co swoją głowę wkładał w paszczę lwa. To była heca. I szkoda, że go o tę głowę nie skrócił. Proszę pani, jak się zwierzęta dobrze traktuje, to krzywdy nie zrobią. Mój Witek, znaczy mój ostatni słoń, co proszę pani tak kochał dzieci, że gdyby mógł, to by cały dzień je na trąbie kołysał. A proszę pana, dlaczego pan chce to wszystko wyprzedać? A proszę pana, te czasy, o których teraz gadamy, to już minęły. Ale przecież cyrki działają. No działają, ale proszę pana, to już nie dla mnie. To jak, panowie? Ubijemy interes? Oj, proszę pana, no te akcesoria są niewiele warte. Ale proszę pana, one ze mną były 40 lat. O tym bardziej. Nam będzie ciężko je sprzedać, no. No to ja już nie wiem, co mam robić. Chodźcie do komputera, zobaczymy, czy w ogóle na to jest rynek. Ponad 20 lat prowadzę Lombard i takich rzeczy to jeszcze u nas nie było. Ale chciałem pomóc jakoś temu człowiekowi. No, proszę pana, niestety te pana sprzęty są raczej niesprzedawalne. Ale co, naprawdę się panu do niczego nie przydadzą? No, niby do czego? 3 miesiące temu zmarł mój słoń. Stary był i chorował. Musiałem go uśpić. Nie mogłem patrzeć, jak cierpi. Aha, no bo od pana to nic nie wycierpiał. Proszę pani, my z Witkiem byliśmy 35 lat. No i właśnie o tym mówię. Jak można biednego słonia 35 lat męczyć w cyrku? Angela, daj panu spokój. Ja męczyłem? Proszę pani, my z Witkiem całe demoludy żeśmy zjeździli. Razem. I potem też byliśmy razem. No i co, i żyliście sobie jak w bajce, a te wszystkie historie o zwierzętach torturowanych w cyrkach, no to sobie ktoś wymyślił. Ma pani rację. Są treserzy, co potrafią tylko znęcać się nad zwierzęciem. Ja kilku takich sam znałem. I wie pani co? Ja nikim tak w życiu nie gardzę, jak nimi. No właśnie, no chyba dobra tresura nie polega na biciu zwierząt, prawda? No jak? Skądże? Ze zwierzęciem to się trzeba zaprzyjaźnić, polubić, nauczyć się rozmawiać. Proszę pana, ale zwierzę reaguje na proste bodźce, a nie na rozmowę. No, nie będzie się panu wygłupiać na zawołanie. No, chyba że się je nastraszy. Ale nieprawda, proszę pani. Ze zwierzęciem to bardziej trzeba jak z dzieciakiem. A może dzieci też pan lał, jak nie rozumiały? Oj, no widzi pan, różnice światopoglądowe. Ja Witka kochałem. W życiu bym go nie skrzywdził. Nie chciałam starszemu panu sprawiać przykrości, ale nikt mi nie wmówi, że dzikiemu zwierzęciu może być dobrze w cyrku. Kropka. No niestety, przykro nam. To jak to? To naprawdę nic nie weźmiecie? A próbował pan sprzedać to do jakiegoś innego cyrku? No, próbowałem, ale teraz każdy to ma swój sprzęt. A poza tym, wie pan, cyrków ze zwierzętami to coraz mniej. No i bardzo dobrze. No, może i dobrze. Ale proszę pani, ja nie mam z czego żyć. No ale nadal pracuje pan w cyrku, tak? Bez Witka? To dla mnie nie ma prawdziwej roboty. Mieszkam w przyczepie, taboru pilnuję, a szef płaci mi byle jaki grosz. Słuchajcie, kochani, to ja lecę. No, a panu życzę wszystkiego najlepszego. Przykro nam tylko, że nie mogliśmy panu pomóc. Do widzenia. Dziękuję bardzo. To co, no to ja też polecę. Do widzenia. Do widzenia. Do widzenia. Szkoda mi było tego faceta. Uwierzyłem, że naprawdę kochał słonia. A jeżeli ktoś kocha zwierzęta, to nie może być złym człowiekiem. Dzień dobry. Dzień dobry. A co pan tam ma? To jest Gutek, a ja jestem Jerry. Dobrze, co panów sprowadza?
Zabieram dziewczynę na festiwal muzyki gotyckiej do Bolczewa i potrzebujemy kacy na pociąg. Aha, i to ma iść w zestaw. Dokładnie. Mariusz, chcemy kościotrupa w Lombardzie? Tak, ale może najpierw obejrzymy, co? Rozebrasz go? Proszę rozebrać, zobaczymy, czy ma wszystko na miejscu. No, Gutek, pokaż swoje wdzięki. Solidny. To niezła pomoc biologiczna. No bo Gutek to jest model anatomiczny. No co wy myślicie, że ja bym się kumplował z pierwszym, lepszym szkieletem z plastiku? Skąd? Andrzejka, co? Może weźmiemy Gutka, co? Zaraz. Najpierw to ja chcę usłyszeć propozycję. 300? 200? 200 możemy dać. 200? Kurde, za 200 to ja pojadę do Bolczewa 3 razy. I jeszcze starczy mi na catering. No i pięknie. To co, spisujemy umowę? Muszę zapytać Gutka. Gutek, spisujemy umowę? Mówi, że podpisujemy. To co, Angela, wypiszesz? Jasne. Zawsze bawił mnie sam widok metalowców pod 30, no bo ile można się bawić? Ale dorosły facet, przebrany jak nastolatek, gadający do kościotrupa, nie no, to był rekord. Byłemu treserowi nie udało się sprzedać swoich akcesoriów. Wrócił do przyczepy, którą zamieszkiwał i z której doglądał cyrkowego taboru. Cześć, szefie. Wejdziesz? Witam. Nie, ja tylko na moment. I co, Tadziu? Dalej stoi tutaj ten fajans. No ale byłem w Lombardzie. Powiedzieli, że tego się nie da sprzedać. Ale ty się musisz tego pozbyć. No to co, to mam wywalić? My tego wozić nie będziemy. Sprzedaliśmy jedno auto. Dobra, wywalę. Słuchaj, Tadziu, trzeba iść jeszcze w teren. Posprzedawać trochę biletów. No, szefie, ja się trochę słabo czuję dzisiaj. Coś mi w sercu klika. Ja rozumiem. Bilety trzeba sprzedać. Szefie, a może ktoś inny by to za mnie dzisiaj posprzedawał te bilety? Przepraszam, Tadziu. My wiecznie do ciebie nie będziemy dokładać. Ty musisz sam na siebie zarobić. Dziękuję bardzo. Dziękuję Do bardzo. widzenia. Do widzenia. Do widzenia. O, proszę bardzo. O, dziękuję. Proszę. Znajomy mi wcisnął grill elektryczny. Umowę kupno-sprzedaży musimy wystawić. Jasne. Pomóc ci? Nie, pomożesz mi go później składać. A teraz się zajmij klientem. Angelka, otwórz mi drzwi do magazynu. Jasne. Dzień dobry. Bałagan jak zwykle, nie ma to gdzie to postawić. Jezus Maria, szefie! Co się stało? To, co to jest? A to nie zdążyliśmy szefa uprzedzić. To jest ten Gutek. Jaki gutek? No tak ma na imię, to zastaw jest. Model To mogliście go jakoś anatomiczny. zasłonić. No nie pomyśleliśmy. To trzeba myśleć. Bo ja pomyślałem, że śmierć zobaczyłem. Tylko kosy mu brakuje. Za wcześnie dla mnie na takie widoki. Swoje lata już mam i nie chciałbym przez pomyłkę dostać zawału. A w tym magazynie mało już brakowało. Po kilku godzinach w Lombardzie znowu pojawił się były treser zwierząt. Dzień dobry. Dzień dobry. No i co, udało się panu coś wskórać z tym sprzętem? Do tresury? A, gdzie tam? Naprawdę, ale co, nie ma chętnych? Skądże? Ale teraz za to przyniosłem kilka innych rzeczy. Takich bardziej prywatnych. Zaraz państwu pokażę. No, każda to moja pamiątka. Ma swoją historię. O, proszę zobaczyć. Jeszcze to. Jeszcze mam coś bardzo cennego. Proszę bardzo. Monety. Tak.
A tę szkatułkę i tabakierę przywiozłem z Rosji. Było to, bodajże, żeby nie skłamać, w 87. O, proszę. Proszę pokazać. Nie, bardzo ładne. Prawda? Opowiem państwu, jak się dostała w moje ręce, bo to jest coś niesamowitego, wiecie państwo. Graliśmy spektakl pod Nowogrodem. Znaczy, koło Petersburga. Petersburg jeszcze się Leningrad nazywa. Tak. Pełna widownia. Na widowni siedziała piękna, wytworna dama. Ale wiecie państwo, taka dama prawdziwa. Piękne futro, kwiecisty kapelusz, lornetka w ręku. Wiecie państwo, no po prostu elegancja Francja. No wie pan, pewnie żona jakiegoś dygnitarza. Znaczy, no nie wiem, kim ona była dokładnie, ale wie pan, no w każdym razie na pewno bardzo ważna persona. No i gramy, ja nagle patrzę, a mój Witek, proszę państwa, nagle podchodzi do rampy i trąbą, proszę państwa, ten kapelusz, ten piękny, kwiecisty kapelusz z jej głowy zdejmuje. Nie. No tak, no. I nakłada jakiemuś chłopakowi obok na głowę. Chłopak rozanielony, widownia w śmiech. No, a ja sobie myślę, ranny Julek, ktoś nas Wiciu teraz załatwił. No i co? Miałem rację. Po spektaklu od razu słyszę, że czeka na mnie jakaś bardzo ważna dama. No i jak to się skończyło? Ach, no, jak się skończyło? Tak się skończyło. Właśnie idę do niej cały przerażony. No bo wiecie państwo, nigdy nie wiadomo, co taka może. Przychodzę, a ona mówi, że w całym życiu nic śmieszniejszego jej nie spotkało. No i proszę. No i... Pięknie. No właśnie, i dostałem od niej, tę szkatułkę i tę tabakierkę. To taka pamiątka po moim Witku. No ale wie pan, no, generalnie to te rzeczy nie są zbyt wiele warte. Jak? No a ta kolekcja monet? No wie pan, z tym byśmy musieli pójść do rzeczoznawcy. A co do reszty rzeczy, to nie żal panu sprzedawać takie pamiątki? No żal, no. Ale co ja zrobię? Proszę państwa, przecież ja pod ścianą jestem. No jak Boga kocham. No dobrze, to... No co, za wszystko mogę panu dać... Jak myślisz? 400. No to może 500, co? Rób jak chcesz. To ja bardzo dziękuję. Widziałem, że facet jest zdesperowany. Dlatego wyceniłem mu te rzeczy na granicy opłacalności. A jak będzie z tymi monetami? No przyjdzie rzeczoznawca i to panu wyceni. Aha. Wiecie państwo, bo tutaj są jeszcze takie monety z demoludu. To znaczy, na przykład te pieniądze, których już nie ma. Nerdowskie marki. No to tak jak powiedziała Angelika, my się na tym nie znamy, musimy poczekać na rzeczoznawcę. Damy panu znać, jak tylko będziemy coś wiedzieli. Dobrze, tylko żeby pan zdążył, zanim cyrk wyjedzie, bo... Właśnie, czekajcie, drodzy państwo, bo ja mam bilety na dzisiejszy spektakl. O. No może dacie się skusić. A po ile są? 50 od dorosłego i 25 dla dzieciaka. No chyba uczciwa cena. A pan coś z tego ma? No, wie pan, niedużo, 5 złotych od dorosłego, no ale zawsze to coś, nie? Kurczę. Dobra, to ja biorę 2 bilety dla dorosłych i 1 dla dziecka. Może Angelika, ty z Marysią pójdziesz, co? Chyba żartujesz. O, zaraz, jeszcze dla dzieciaka. O, Dobra, 130 niech będzie. ojej, no dziękuję, tylko nie mam wydać, bo... Nie trzeba. Bardzo dziękuję. Dzięki. Do widzenia. Jeszcze bym zapomniał. Do widzenia. Do widzenia, do widzenia. Chcesz powiedzieć, że Olga zgodzi się oglądać te okrucieństwa i jeszcze Julkę zabierze? Angelika jest uprzedzona do cyrku. No trudno, ale mogła odpuścić i nie mieszać do tego Olgi. Mariusz zadzwonił do rzeczoznawcy, żeby umówić się na wycenę monet przyniesionych przez byłego tresera zwierząt. Mariusz, Tak? A wiesz, że przepłaciłeś za te kielichy i te pamiątki Licheckiego? Nie przepłaciłem. Po prostu dałem tyle, ile mogłem. Przepłaciłeś i dobrze o tym wiesz. Angela, jeżeli Lombard raz nie zarobi, no to nie stanie się nic złego. A żal mi było tego faceta. Sorry, no,
może opowiadać co chce, ale nie wmówi mi, że tresowanie zwierząt to jest takie humanitarne zajęcie. Ale przecież są różne cyrki, różni treserzy. Dziadek ma problemy i przejąłeś się. Okej, rozumiem to. Ale nie wmawiaj mi bajek o szczęśliwych zwierzętach w niewoli. W porządku. Okej. Słuchaj, mam prośbę, nie będziesz miała nic przeciwko temu, jak wyjdę trochę wcześniej? Może zdążyłbym po dziewczyny odebrać się, żebyśmy na ten spektakl dotarli. Leć. Tak? No super, dzięki. Cześć. Hej. Powiedziałam Mariuszowi, co myślę i tyle. Nigdy nie lubiłam cyrków. Byłam ciekawa, czy Olga pozwoli swojej córce na taką rozrywkę. Olga również nie podzielała entuzjazmu Mariusza i mimo usilnych przekonywań nie chciała pozwolić córce na wizytę w cyrku. Bilety już są, a ja po prostu nie mogę nie iść do tego cyrku. No dobra, idźcie, ale pod jednym warunkiem, że potem sobie porozmawiamy, czy te zwierzątka naprawdę są szczęśliwe, okej? Tak. A co z twoim biletem? Co, ma się zmarnować? No sorry, ja nie pójdę. A Marysia? No. Dajcie spokój. Czasy się zmieniły. Ani Angela, ani Olga nie chciały słyszeć o cyrku ze zwierzętami. No i stąd też pewnie trudna sytuacja pana Tadeusza. Hej. O, cześć. Ale o co chodzi? No siadaj, jedz. Zrobiliście obiad? No, trochę nam się nudziło. Nie wierzę. No to spróbuj. Może uwierzysz. Pyszna. Nie do wiary. No, aż tak w nas nie wierzysz? No, żartuję przecież. Mamo? Bo ja idę do cyrku. Słucham? No, Julka dzwoniła i powiedziała, że mają z Mariuszem wolny bilet. No to idę. Przepraszam, a ty uważasz, że ty możesz sama decydować o takich sprawach? Nie, tata mi pozwolił. No co? No chyba nie zabronisz, no niech sobie idzie. Ale gdzie, do cyrku? Oglądać skatowane zwierzęta? Przesadzasz. Jacek, ty nie wiesz, o czym mówisz. Ja, ty oczywiście znasz się na wszystkim. Skatowane zwierzęta, kiedy to było? Teraz nikt na to nie pozwala. Cyrk ze zwierzętami to nie jest miejsce dla ciebie. No ale skąd ja mam to wiedzieć? Puść mnie, to chociaż zobaczę, o co chodzi. Racja. Mamo, nie chcę nic mówić, ale jest jakby, no... 2 do 1. Jak zwykle ostatnio. No to idę. Dzięki. Wkurzyłam się. Jacek nawet nie pomyślał, żeby się ze mną skonsultować. Może wiedział, że się nie zgodzę, a chciał mieć Marysię po swojej stronie. Jak zwykle robił mi na złość. Pa, mamo. No pa. Mariusz, słuchaj, no zwracaj uwagę, bo jakby tam były jakieś takie sceny, to zareaguj. Jasne, będę czujny. Co, nie odbierzesz? Nie no, w takim momencie bawcie się dobrze. Cześć. Halo? Po skończonym spektaklu Mariusz odszukał przyczepę tresera Licheckiego. Chciał, żeby Marysia i Julia poznały ciekawego człowieka. Ja się zastukamy. Już. Otwieram. Dzień dobry. Dzień dobry. Cieszę się, że pana znaleźliśmy. Dzień dobry. Przyszedłem z córką i jej koleżanką. No, ale wie pan, u mnie bałagan straszny. To nic nie szkodzi. Dziewczynki tak naprawdę chciały podziękować za piękne przedstawienie. I posłuchać o Witku. No, Witku, no to proszę. patrzcie. Proszę, śmiało. Siadajcie, proszę. No, mnie się to coraz trudniej ruszać. No to co? Mówicie, że było świetnie? Tak, było super. A skąd ten kucyk wiedział, w którym wiaderku jest piłka? Nie, najpierw niech pan powie, jak się uczy te koniki, żeby się kłaniały.
Ojej, no tego nie mogę powiedzieć. Nie, ja je tresuję. Ale wiecie co? Cieszę się, że się wam podobało. Ale o Witku może pan opowiedzieć? O Witku? O Witku to... Ja mogę długo. Ale wiecie co? Mam lepszy pomysł. Chciałybyście poznać te kucyki? Tak, pewnie. Naprawdę nie będzie problemu? No skąd? Ale tych kucyków nikt nie bije, prawda? O nie. Masz moje słowo. No to chodźmy. Przy okazji opowie pan nam coś o Witku. Świetnie. A Witek był z Afryki czy z Indii? Wituś. Wituś był z Afryki, ale opowiem wam po drodze. Treser zachował się super, ale widać było, że nie czuje się najlepiej. W dodatku ta przyczepa... No, schludnie miał, ale nie sądziłem, że żyje w takiej nędzy. Olga wróciła do mieszkania z tajemniczego spotkania tuż przed powrotem Mariusza i Julki. Jesteśmy. Hej, no jak było? Zarąbiście. A jak zwierzęta? Pan Tadziu pokazał nam kucyki. No, poznałem dziewczynę z tym treserem. Opowiadał im o słoniu Witku. Miał 66 lat. Wow. I był z Afryki. A wiesz, co najbardziej lubił jeść? Kapustę kiszoną. Tak jak pan Tadzio. No to jak jedli razem kapustę kiszoną, to wierzę, że pan Tadziu dobrze się nim zajmował. No, a wy co, zjecie coś na kolację? No, idę umyć ręce. Co robiłaś? A, nic ciekawego. Oglądałam telewizję. Nudy. Nudy. A te bilety to był jednak strzał w dziesiątkę. Julka była tak szczęśliwa, że o mało nie zaraziła Olgi miłością do cyrku. Następnego dnia w Lombardzie Mariusz entuzjastycznie opowiadał Angelice o wizycie w cyrku. Spokojnie, musisz mnie przekonywać. Ja wcale nie zamierzam. No to dobrze, bo wcale byś mnie nie przekonał. Wiem. A o tym, że nie puściłabym Marysi do cyrku, też wiedziałeś i dlatego mnie nawet nie zapytałeś? Myślałem, że Olga z nami pójdzie. Poza tym to był pomysł Julki. Nie było czasu, o, pan Ziomecki idzie. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć. 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 No, pokażcie ten numizmat. No, są tutaj. Chodźmy do gabinetu. Może niepotrzebnie wkurzyłam się na Mariusza, ale ciągle było mi przykro, że wyszłam przed Marysią na zołzę, która tylko uprzykrza jej życie. No, kokosów to tutaj nie ma. No jak to nic nie są warte? Nie, no, są i będą zyskiwać, ale do pełnej wartości trzeba będzie poczekać 15-20 lat. A, to nie. No ale tak na oko to ile tu jest pieniędzy? Na oko około 1000 złotych. No to już coś. A tak, tylko żeby to sprzedać, żmudna robota. No chyba, żeby ktoś wziął całość. Ale na to są marne szanse. No a pan? Ja? Nie, kupić? Może wziąłbym w komis. No to ja zadzwonię do właściciela i zapytam, czy on się zgodzi. Postanowiłem od razu zadzwonić do pana Tadzia i powiedzieć mu, jak sytuacja z monetami. No ale zadzwoniłem raz, drugi, a po trzecim postanowiłem pojechać do niego. Panie Tadeuszu, jest pan tutaj? No, to pan? Panie Tadeuszu, a gdzie jest cyrk? Gdzie jest cały tabor? Pojechali. Pojechali? A pan co tutaj robi? Ja? Zostałem. Zostawili pana. A po co mnie mieli brać? Nie byłem im do niczego potrzebny.
Panie Tadeuszu, jakoś panu pomogę. Zostawili go w polu, w tej przyczepie. Bez środków do życia, bez pracy, bez niczego. No, byłem w szoku. Siema. Dzień dobry. Przyszłam pogódka. Pogódka? A, że tego szkieletora znaczy się. Tak, szkieletora. Muszę go zabrać. Nie, przykro mi, ale ta umowa nie jest na panią. Nie na mnie, ale na mojego chłopaka. Na pani chłopaka? To nie zabrał pani na festiwal? Festiwal to on sobie zrobił sam, pod sklepem. Ale on to musi wykupić sam. Ale on to wykupi dopiero jak się obudzi. A to jest model anatomiczny mojej mamy. Mamy? Mama jest biolożką. Potrzebuje go na lekcję na jutro. A on go wziął i zajumał. No, teraz to on musi sam go wykupić, sorry. Zabiję go! Nie, no, spokojnie, proszę poczekać, aż się on obudzi i przyjść tutaj razem z nim. Od początku ten kościotrup wydawał mi się jakiś podejrzany. No i że dziewczyna takiego faceta musi być trochę postrzelona. Okazało się, że miałam rację i to w obu przypadkach. Dziękuję, kochana. Do widzenia, proszę wpadać częściej. Dziękuję. A co to? Pan Tadeusz źle się czuje. A to coś się stało? No, dzisiaj cyrk odjechał, zostawili go. A co ty żartujesz? To jak tak można? No można. Jak się z piątym kołem u wozu. Zajmiesz się panem? A ty? No ja pojadę tam, bo jeszcze zostały jakieś manele i wezmę, żeby nikt tego nie ukradł. Dzwoniłem do Kazimierza i zgodził się, że pomoże. Dobra, tylko wracajcie szybko. Tak? A pana zapraszam do środka. Ale może ja poleżę w przyczepie, bo nie chcę robić kłopotu. Ale niech pan nie żartuje, no. Zrobię panu jakąś herbatę, kanapkę. Jadł pan coś dzisiaj? No nie. No, to chodźmy. Proszę. Dziękuję. Sprawa przybrała niespodziewany obrót. Nie byłam fanką tego faceta, ale wyglądał tak marnie, że trzeba było mu pomóc. Dziękuję. Ja ciągle nie mogę uwierzyć, że oni tak po prostu wzięli i pana zostawili. No a co mieli robić? Nie byłem do niczego im potrzebny. No ale przecież chyba był pan członkiem zespołu. No, niby tak, dopóki był Witek. Widzi pani, kiedyś to było zupełnie inaczej. Cyrki były państwowe, ogromne. I mnóstwo było ludzi, artystów w tych zespołach. I biednych zwierząt też pewnie było więcej, co? No tak, ale artystów było co najmniej 30 na zespół. I każdy ze swoim jedynym, specjalnym numerem. A teraz? Teraz, proszę pani, jak artystów jest 7 i każdy ma po 3 różne numery, to mówi się na to bogaty repertuar. No cóż, czasy się zmieniają, nic na to nie poradzimy. Zespoły się kurczą, a cyrki tylko walczą o przetrwanie. A długo pan był w tym cyrku? W tym cyrku to byłem z 20 lat. No to ja przepraszam bardzo, ale tyle lat spędziliście razem i oni tak po prostu wzięli i sobie pojechali bez pana? To przecież to jest nieludzkie. Wiedziałem, że mnie zostawią. Od kiedy uśpiłem Witka, trzeba było mnie wtedy uśpić. Nie byłoby problemów. Ale proszę tak nie mówić. Proszę zjeść, wypić i nie gadać głupot. Ja muszę obsłużyć klienta. Dziękuję. Człowiek zachowywał się, jakby był pogodzony z najgorszym. Nie pochwalałam jego zajęcia, ale na taką bezradność nie mogłam się zgodzić. Trzeba go było jakoś postawić na nogi. Kochanie, nie zastawię moich słuchawek. Zastawisz sławki i plecak. No way, ja ten plecak mam od 5 lat. To trzeba było nie kraść gutka. Przecież ja cię chciałem zabrać tylko na festiwal. Ale nie zabrałeś, a matka teraz wściekła i myśli, że to ja jej zakosiłam kościeja. Dawaj te rzeczy i odkupujemy.
Słuchajcie, ale nie wystarczy. Co? Tu jest góra 50 zł, a wy potrzebujecie 200. Ja sobie robisz? Przecież to jest wojskowy plecak. Grzeczniej może trochę, co? Słyszałeś? Zachowuj się. Słuchaj, ja naprawdę potrzebuję tego szkieletora. No ja rozumiem, ale co ja mogę? Ej, a te pierścionki? Z nimi by wystarczyło? Pierścionki? Może mam jeszcze mój łańcuch oddać? No, z czachą to może nawet jakby się uzbierało 200. To jest czacha z drogimi kamieniami. Nie ma opcji, nie zdejmę. No ale chyba... No nie mamy wyjścia. Dobra, to za czachę 1 pierścionek i te słuchawki mogę dać 200, tylko zrobię próbę srebra. Zamorduję cię, Jerry. Żal mi było dziewczyny, ale nie widziałam innego wyjścia z sytuacji. A ona, no cóż, chyba powinna trochę krócej trzymać swojego Jerego. Angelika wyceniła srebro na 200 zł i wymieniła zastaw na biżuterię klientki. No, i załatwione. O co tyle krzyku? I ja ci dam załatwione. Gutek, przepraszam, ale to jest sprawa między nami. Wiesz co? Jesteś taka piękna, jak się złościsz. Piękny to zaraz ty będziesz, jak ci te pióra z głowy powyrywam. Zabieraj Gutka i lecimy do pracowni. Matka się zaraz będzie rzucać. Dobrze. O, Gutek. Cześć, Gutek. Do widzenia. No, jesteście nareszcie. No, zabezpieczyliśmy sprzęt. Angela, a gdzie jest pan Tadeusz? W pokoju socjalnym. Zrobiłam mu herbatę, coś do jedzenia, no i chyba sobie przysnął. No, słuchajcie, trzeba pomyśleć, co z nim dalej zrobić. Moim zdaniem to koniecznie trzeba go zabrać do lekarza. On naprawdę nie najlepiej się czuje. No, a dziwisz się? Zostawili go jak jakiś odpad. No, jak ma się czuć? No. Dobra, chodź Mariusz, pogadamy z nim. Przewieźliśmy z Kazimierzem cały dobytek Tadeusza do magazynu. A panem Tadziem, no cóż, musieliśmy im się jakoś zaopiekować. Panie Tadeuszu. Panie Tadeuszu, mamy pański sprzęt w magazynie. O, dziękuję bardzo. Dziękuję. No, przepraszam najmocniej, ale na chwilę zmrużyłem oczy. Nic nie szkodzi. Musimy pomyśleć, co z panem zrobić. O, najlepiej to mnie w polu z tą przyczepą zostawić. Panie Tadeuszu, proszę tak nie mówić. Naprawdę. No, a może by pan porozmawiał z szefem cyrku? No, może by zmienił zdanie i przyjął pana z powrotem. No, nie. To skończone. No, nawet nie mam do niego żalu. No to akurat trochę mnie dziwi. I tak długo nas holowali. Pod koniec życia Wituś nie miał siły już występować, ale pozwolili nam jeździć ze sobą. No dzięki szefowi to Wituś przynajmniej umarł w godnych warunkach. Nigdy mu tego nie zapomnę. Źle się pan czuje? Dawno już mówili. Dawno mówili, że mnie zostawią. A ja dzisiaj w nocy nie miałem siły podpiąć przyczepy. Choruje pan? No, czy ja wiem? Przecież ja nie miałem nigdy czasu biegać po lekarzach. To najwyższa pora, najwyższa pora. Tak, ale ja nie mam ubezpieczenia. Przecież ja cygańskie życie wiodłem. Teraz to mnie nawet nie stać na wizytę. No ale panie Tadeuszu, lekarz nie może panu odmówić pomocy. To wbrew przepisom. Taki zwykły to może i nie może. Ale do specjalisty to ja się nie dostanę. Miałem wrażenie, że gdyby ten człowiek do nas nie trafił, to byłoby już po nim. Postanowiłem sprowadzić do niego lekarza. Lekarz, którego sprowadził Kazimierz, przebadał pana Tadeusza i wystawił skierowanie do szpitala na badania diagnostyczne. Do widzenia, Do widzenia, do widzenia. Ale panowie, no nawet nie wiecie, jak mi głupio. Spokojnie, panie Tadeuszu, jest pan pod naszą opieką. Zobaczymy, co dalej. No ale panowie, przecież tak to nie wypada. Wypada. No nie ma problemu, podłączymy panu prąd pod przyczepę i o, tutaj ma pan łazienkę i ciepłą wodę. No właśnie, musi pan wytrzymać parę dni. Da pan radę? Czy ja dam radę? Panowie.
Panowie, kochani, was to sam Pan Bóg mi zesłał. Dziękuję. Ach, nie ma za co, panie Tadeuszu. Pan Tadeusz był chyba w większym szoku od nas. Od razu było widać, że od dawna nikt nie traktuje go tak normalnie, po ludzku. Po pracy Mariusz z przyjemnością oddawał się rodzinnemu życiu, którego nigdy wcześniej nie miał. Co, nie odbierasz znowu? Nie, wiesz, to z pracy. A jest już mega późno, więc chyba nie muszę, nie? No. Ciemna strona pracy w korpo, nie? Żebyś wiedział. Ciągle czegoś chcą. No, i to same nudne rzeczy. A co u ciebie w pracy? Coś ciekawego? Co? Przywieźliśmy dzisiaj pana Tadeusza do Lombardu. Pana Tadzia odsłania Witka? Pana Tadzia odsłania Witka, tak. Wyobraźcie sobie, że cyrk zostawił go na lodzie. Pojechali bez niego. Jest bez pieniędzy, schorowany. Niezbyt dobrze to wygląda. No to może, nie wiem, trzeba było go zaprosić do nas na kolację. Proponowałem mu, ale on nie chciał. Głupio się czuje z tym, że cały czas tak wokół niego chodzimy. To gdzie on teraz mieszka? W przyczepie. Postawiliśmy ją pod Lombardem. Dociągnęliśmy prąd. To może zawieziemy mu kolację? W sumie to czemu nie? To ja idę. Fajnie, że Olga się zgodziła. Wiedziałem, że pan Tadeusz ucieszy się na widok Julki, a jak mu przyniesiemy jedzenie, to już w ogóle nie będzie mógł odmówić. O! Możemy? Cześć, Julka. Dobry wieczór, panie Tadzie. No to ci niespodzianka. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Lichecki. Olga, przywieźliśmy panu coś ciepłego do jedzenia. Ojej, jak miło. No, ale nie trzeba było. Trzeba. Musi się pan porządnie odżywiać. No tak, ja wiem, ale tak ja się odwdzięczę. Dziękuję bardzo. No to, ale nie stójcie państwo tak, proszę bardzo. Zapraszam. Wejdźcie, śmiało. Proszę bardzo. Przepraszam, bałagan trochę. Proszę bardzo. Widać było, że poza zdrowiem najbardziej Tadeuszowi brakuje towarzystwa. Od razu się ożywił, jak nas zobaczył. Następnego dnia rano Angelika zaprosiła pana Tadeusza na śniadanie do Lombardu. Panie Tadeuszu, chyba udało mi się znaleźć panu nowego pracodawcę. Przepraszam, ale nie rozumiem. Raczyński. Zbigniew Raczyński. Uszanowanie. Lichecki Tadeusz. Bardzo mi... Zbyszek jest budowlańcem. Będzie pan dla niego pracował. Wow, i super. Niedługo zacznę budowę, stację benzynową. Będę potrzebował stróża. A bardzo dobrze się składa, bo ma pan przyczepę. No mam. To i doskonale. Może pan w nim mieszkać i od razu stróżować. Damy panu prąd, bieżącą wodę. Mam klienta, ale pan Tadeusz dostanie umowę o pracę, tak? Oczywiście. To dobrze. To pójdzie pan do lekarza. Muszę iść. Dziękuję. Kokosów pan nie zarobi, ale nie oszukamy pana. Panowie, życie mi ratujecie. Ja nie wiem, jak wam dziękować. Nie musi pan dziękować, tylko niech pan się szykuje do przeprowadzki. A ja pana od razu zawiozę na miejsce. Dobrze, to ja już się zbieram. Spokojnie. Panie Tadeuszu, niech pan doje śniadanie, no i głowa do góry. Ma pan jeszcze coś do zrobienia, tak? Zbysiu, a ty chodź, mam jeszcze do ciebie jedną sprawę. W następnym odcinku klientka w trosce o swojego męża oddaje w zastaw narzędzia do majsterkowania. Proszę pana, przez to cholerstwo mój mąż prawie rękę stracił. A widział pan muzyka bez ręki? To co męża na piłowanie tak wzięło? Uparł się, że na naszej działce zbuduje altankę do grillowania. Tylko że to łamaga jest. Starszy mężczyzna pragnie uczcić pamięć partyzanckiego oddziału swojego ojca. Wydawać pieniądze na jakiś pomnik w lesie to już naprawdę jest przesada. Moje pieniądze, mój pomnik. Zrobię, jak będę chciał. Wojtek zastaje Martę i Lolka w niezręcznej sytuacji. Cześć Wojtek, co ty tu robisz? A co? Przyszedłem nie w porę? Nie no, coś ty. Więcej informacji o serialu na naszej stronie, na Facebooku i Instagramie.